Cześć, siemanko, ja jestem Remek i witam was w kolejnym odcinku programu Sabotażysta, 5. edycja. Zaprosiłem kilkunastu uczestników do naszego potężnego zamku, by w jego murach mogli codziennie ze sobą rywalizować w zadaniach rodem ze średniowiecza. Wszystko po to, by wykazać się hartem ducha i zawalczyć o największą dotychczas nagrodę – 100 000 złotych. Problem w tym, że nie wszyscy grają czysto. Pośród szlachetnych uczestników ukrywają się sabotażyści, których tożsamości nie poznamy aż do końca gry, a ich jedynym celem jest doprowadzenie drużyny do porażki. Każde niewykonane zadanie to więcej pieniędzy na koncie sabotażystów, a mniej w puli uczestników. W tej edycji sabotażyści mają jednak większe możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. Wyposażeni są w nowe i ukryte mechanizmy oraz intrygi. Mogą skuteczniej manipulować przebiegiem gry i losami całej drużyny. Tak, by ich tożsamość nie wyszła na jaw. Oprócz sabotażystów i uczestników w 5. edycji jest jeszcze jedna wyjątkowa postać, która sporo namiesza. Na koniec każdego dnia odbędą się obrady i głosowanie, w którym uczestnicy muszą odpowiedzieć sobie na jedno, najważniejsze pytanie. Kto z nich jest sabotażystą? Uczestnicy, którzy otrzymają najwięcej głosów danego dnia, będą musieli natychmiast dopuścić program. Drodzy widzowie, ten sezon sabotażysty przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Pełen emocji, zdrad i mocnych zwrotów akcji, gdzie zaufanie do innych to tylko pozory, a lojalność kończy się tam, gdzie zaczyna się walka o koronę. Ponownie nadszedł czas, żebyście i wy zadali sobie to jedno bardzo ważne pytanie. Kto z nich jest sabotażystą? Głównym partnerem programu Sabotażysta 5. edycja jest ING Bank Śląski. Po pierwszych obradach Ma Fashion została wygłosowana przez resztę uczestników. Ma ona teraz 24 godziny na to, aby dowiedzieć się, jakie herby mają inni uczestnicy. Jeżeli po upływie czasu nie będzie w stanie wymienić wszystkich, odpadnie z programu. Uczestnicy założyli, że w tym sezonie nie będzie pokoju sabotażysty i zaczęli szukać poszlak w elementach scenografii. Czekaj. Pito wczoraj Pito otwierał. Ma brodę. Gola Wojtek? Podczas zadania próby rycerskiej panował chaos, ale finalnie uczestnicy zarobili prawie 2 razy więcej niż sabotażyści. Nie odbyło się jednak bez kontrowersji. Według co po niektórych uczestników niektórzy postawili personalne korzyści ponad dobro grupy. Jest pokój sabotażysty. Mam blokadę głosów jednego uczestnika. Pokój sabotażysty. Pokój pojawił się jednak w drugiej połowie dnia i jako pierwszy odwiedził go Wojtek Gola. 3, 2, 1, start. Tak, tutaj stop. No jest tu. Rodzina, monety. Używaj klawiatury, aby wpisywać hasła znalezione w pokoju. I też są szyfry. Tu jest za dużo rzeczy, ludzie! Bo tyle informacji, tyle rzeczy, że to odpuściłem na rozwiązywanie tego, nie? Obrady w tym trzecim odcinku programu Sabotażysty będą ogniste. Ale zanim obejrzymy to starcie, przed nami jeszcze jedno zadanie, które z pewnością wpłynie na wynik dzisiejszych głosów. Pierdolnik. Dobra. Wojtek powiedział, że Suzan ma niezbite dowody. Tak, i to jest prawda. Okej. Suzan ma takie dowody, że... Jak ona to robi? Ona jest taka zrobiła cicha, a ona... Tak, ona ma całą prezentację ze zdjęciami, dowodami. Wojtek ogólnie miał nie mówić wszystkim. Pierwszy to zrobił, to poszedł i wszystkim powiedział. Wojtek po prostu jak się czymś ekscytuje, to on od razu to wygłasza. 3 razy mu powiedziałam, żeby zostawił to dla siebie, ale dla niego to była tak gruba informacja, że on biegał po całym obiekcie, po prostu, że on ma rozwalony łeb, że jest tym geniuszem i tak dalej. I to wszystko tak się pomieszało i zrobił się taki chaos. Co jak co, ale przekmina Suzan zrobiła na Karolu i Wojtku wrażenie. Co prawda umówili się, że absolutnie nikomu o tym nie powiedzą, ale ta obietnica trwała może z 20 minut. Bo jakie były dowody na niego? Trips, po pierwsze, ta 20 i 20 litera w alfabecie polskim to litera T. Kolejny dowód. Były takie zdjęcia rozstawione i tam było jedno ze zdjęć, mapa Londynu, a on teraz mieszka połowicznie w Londynie. Ja z Wojtkiem zrobiliśmy taką komitywę i Trips bardzo chciał dołączyć do naszej grupy. Jest mi mega przykro, bo od wczoraj wieczór do dzisiaj cały czas czuję, że mi śmierdzi Trips, a jestem z nim w sojuszu.
Po prostu zauważyłam, że dziwnie się zachowujesz. Ogólnie mi chodzi o reakcję, o odpowiedzi. Słyszę trochę od ciebie to, co chciałabym usłyszeć. Powiem wam szczerze, jak to moim zdaniem jest, ja naprawdę się jakby jaram po prostu, jestem wkręcony bardziej niż po prostu normalnymi rzeczami. Jakoś tak wkręciłem w ten motyw tego wszystkiego, więc... Ale ja też jestem zajarana. No, więc ja latam jak powalony, szukam jakiś poszlak i staram się, wiecie, robić te zadania. Też trochę dziwnie wyszło z tym Londynem, bo ja tą mapę widziałem jakieś rano chyba. Ja latam jak powalony, nie? I sprawdzałem papirusy i dużo papirusów było po prostu bez niczego, tych w tamtym pokoju. I widziałem też te mapy Londynu i one też dla mnie były po prostu ładnie wyglądającym kawałkiem. I rozumiem, że teraz jeśli ty mówisz, patrzysz, a ja powiedziałem tak, nie, to tylko mapy Londynu, nie, albo mapy czegoś tam, bo to jest kilka różnych, to mapy świata, żeby ładnie wyglądały, może to brzmieć jakbym się bronił. A no i jeszcze kolejna sprawa, te zadania, które on dzisiaj robił, podejrzanie je robił, bo tam zepsuł tą wielką z tej wielkiej kuszy, jak strzelał. Ten temat, że chciał, żebym szedł pierwszy na balistę, po czym pokazałem mu, gdzie naładować, jakby dokąd to pociągnąć, żeby strzelić, bo ja trafiłem i Trips nie trafił, a Marcel, który był dalej, jak to pokazywałem, trafił. On mi po prostu pasuje idealnie. Kolejny dowód na to. On jest w dwóch grupach naraz. U nas, ja i Wojtek Golaci i u was jeszcze. Ja z wami też dobrze żyję, ale wiesz, ja jestem z Wojtkiem takiej komitywie. Tak. W programie zawiązały się dwa sojusze, które są coraz mocniejsze. Gdyby chłopaki i Susan oraz Trips i dziewczyny współpracowali, pozycja Ma Fashion, Marcela, Grafa czy też Way of Blonde byłaby nieciekawa. Jednak doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że sojusze w Sabotażyście nie trwają zbyt długo. Więc tak, dzisiaj sprawdzam w kartach, jak dokładnie reprezentować się będą energie według Tarota moich podejrzanych. Błazen jest dla mnie zaczyna być coraz bardziej oczywisty. Nadal stawiam na Disco Karola, ale na celowniku pojawiła się też nowa osoba i jej jeszcze nie miałem możliwości, a bardziej go nie miałem możliwości sprawdzić. Graf. O. Dziewiątka mieczy, czyli możliwe podejrzenia staną się prawdą. Tak na razie to zostawię w taki enigmatyczny sposób. As pentakli. Coś się zmienia. Jego cel się zmienił. Więc to by mogło mi pasować trochę na tego błazna, ale nie możemy mieć dwóch błaznów, więc ten Disco Karol według kart mi by trochę poszedł w tył, ale to jeszcze będę obserwował. Kolejna osoba z Suzy. Wczoraj sprawdzałem też Suzy i wyszła na nią karta śmierci. Mam wrażenie, że ona odpadnie generalnie właśnie przez podejrzenia rzucane na nią. Ostatnią osobą, którą bym sobie sprawdził z mojego grona podejrzanych będzie Trips. Co ta karta? Ósemka mieczy. Wielkie arkana jako Suzy, która trochę śmierdzi, ale jednak nadal bym obserwował. Graf oraz Trips są w jednym królestwie mieczy, czyli tych, którzy w jakiś sposób ranią. Suzy na razie odpuszczam i zmieniam swoje podejście do jej osoby, a na Disco Karola po prostu znowu zagłosuję, ponieważ mi nie leży. Drodzy uczestnicy, jesteśmy przed kolejnym zadaniem, które was z dzisiejszego dnia czeka. I aż się uśmiecham. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Natomiast muszę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Papirus. Dałem je ja? Nie. Były w pokoju Sabo? Nie. Były scenografią, którą mój pracownik sobie rozrysował tydzień przed. Scenografia nie jest konspirą. Ale bardzo się cieszę, że tak duży wątek to zgarnęło. To jest ślepy zaułek. Nie szukajcie w tych miejscach. Szukajcie gdzie indziej. Nie. Pół dnia w dupę! Co? A my mieliśmy takie przekminy. Fajne przekminy, fajne wszystkie tutaj konspiry, ale to nie to. What the fuck? Ja przepaliłam mózg dzisiaj dla tych papirusów, nie? No ale czemu tam była ksywa jednego uczestnika? Nie wiem, ułożyła się wam po prostu. Co nie zmienia faktu, że tak jak mówię zawsze w programie, podpowiedzi są w pokoju sabotażysty, poszlaki są w zadaniach, w zachowaniu uczestników. Tam szukajcie. Scenografia, choć piękna, to ta randomowa niczego nie kryje i to mówię od razu. Żebyście po prostu za bardzo nie zabrnęli w ślepy zaułek. My chcemy w scenografii sprawiać, żeby było trochę konspiry, ale tak zabrnęliście, że uznaliśmy, okej, musimy powiedzieć, guys, to nie to. Ej, wzięliście po prostu za mocnych przekminiaczy, tak? Te mapy, wszystko i tak dalej, to jakby to nic. Te nie mapy znaczy. w Chili Roomie? To czekaj, to Trips nie mieszka w Londynie? Guys, zapraszam na zadanie. Come on!
ale Wojtek jakby zawiodłeś mnie, po prostu. 3 razy powtarzałam. Powiedziałam, że muszę powtórzyć 3 razy, żeby mieć pewność, a po prostu zawiodłeś mnie. A nawet wiesz, Nie, no zgadzam się. wiesz, nie chodzi o co chodzi Wiem, konkretnie, ale- tylko o po prostu fakt przybicia, nie? Zajadałem się za bardzo tym. Ja cię rozumiem, tak? Ja się zajadłem jej geniuszem, nie? Tam była zbyt mocna wskazówka na kogoś. Nie, to wpływało na głos. Wiem o tym, dlatego dla mnie to jest, teraz nie wiem co mam zrobić, jesteśmy przed obradami i nie mam w ogóle myśli w głowie. Jedyne co, to właśnie możemy brać pod uwagę, wydaje mi się, że to zadanie. Moim zdaniem wszyscy się starali. Może nawet jeżeli jakiś sabotażysta był, to tak starał się robić zadania. Jedyna osoba, która zrobiła mało zadań, to jest Graf. I Disco Karol również na to. I Disco Karol też miał 2. Co do tych moich 2 zadań, chciałem tylko powiedzieć, że okej, możecie mnie obwiniać za ring, za konie i za te topory, ale kurde, za te rozcinanie kapusty to było losowe według mnie. No ta kapusta była mega ciężka ogólnie. Ja też na przykład trafiłam ją tak na samym koniuszku, że tylko ją zahaczyłam, a nie udało mi się jej dobrze trafić, nie? No ale na przykład to z naciąganiem, no to tak, Pasza mi pomagał, ja pomagałam Uli, później Ula jeszcze tam, wiesz, ogarniała, więc no wszyscy sobie staraliśmy się pomagać, mi się wydaje też, nie? A macie jakiś pomysł teraz? Bo ja jestem zbity tak z tropu, że... Ja nie wiem, mamy zaraz teraz obrady, mamy a mam mindfuck. wrażenie, że nie mamy w ogóle czasu, żeby tak realnie to przegadać, bo mi jest teraz głupio. No cały dzień. Dobre. I ta strzałka na mój ogląd, jakieś te... Całą Ja tylko prezentację. chciałam, Ule, bo jak jechaliśmy samochodem i był temat o tym koniu i że jeździł na koniu i się bał konia puścić jedną ręką, Graf, a mimo wszystko wziął małe kółeczko, bo wyglądało łatwo, ale nigdy nie jeździł na koniu i się bał tego konia. Mówisz o Grafie? Ej, ja jeszcze mam jeden temat a propos Tripsa. Jak był ten moment, gdzie Wojtek opowiadał o pokoju, to ja miałem tak, że ja ogólnie przez cały program nic nie zapisywałem, bo ja uważałem, że zapamiętam, ale to mnie tak hitnęło, że uznałem, że nie no dobra, muszę to zapisać, bo ja tego nie zapamiętam. A Trips był taki, że czułem, że to jest takie aktorzenie. Próbował jakoś udać, że go to interesuje, a go to gówno interesowało. Ja chcę jedną rzecz powiedzieć na temat Tripsa, że ja na przykład jechałam z nim dzisiaj rano busem i przecież on cały czas gadał z Grafem i on mówi tak, no ja jestem taki zajarany, ja jestem taki wkręcony w to, że mało w ogóle też dobiegł odzywałam się, drugi, miałam się był do drugi, nie przychodzi do zadań. Ale na przykład Graf zrobił tylko 2. No ale Karol, ty podobno też zrobiłeś 2. Ale rozkmincie to, że na przykład Trips zadanie, jak Graf opowiadał, że dosłownie pokazał, gdzie trzeba zaznaczyć. Po nim to zrobił Marcel i Marcel zrobił to dobrze. Patrzył jak naciągnie to Graf, a on naciągnął mocniej? No czy słabiej, nie wiem, ale nie trafił. Słabiej naciągnął. Naciągnął inaczej Że patrz, on przepuścił Grafa, żeby zobaczyć jak mocno naciągnąć, a naciągnął zupełnie inaczej. Tak, a Graf trafił, a Marcel w tym samym czasie też patrzył na to i Marcel trafił. Drodzy widzowie, uczestnicy szykują się do wyjazdu, a ja chciałbym wykorzystać ten moment i krótko opowiedzieć wam o pewnym wyjątkowym urządzeniu. To Triki, najmniejszy na świecie kontroler do gier, którym gracie w aplikacji Żabka. Za wasze skille możecie wygrywać mega nagrody, a ja aktualnie mam tam swój własny pokój gier, w którym możecie rywalizować. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jak kręcimy program, odpalcie Żabkę i wbijajcie do pokoju Snaki. Spróbujcie swoich sił w gierce z Trikiem i zgarnijcie jak najwięcej punktów, bo dla najbardziej wyskillowanych graczy do wygrania są aż 4 wizyty na planie przyszłej edycji Sabotażysty. Serio, to przemocny experience i warto o to zawalczyć. Przez cały czerwiec co tydzień pierwsze miejsca w rankingu wygrywają wejście na plan. Ale to nie wszystko. 100 najlepszych graczy zgarnie od nas również merch, promki i inne fanty z Sabotażysty, więc walczcie. Drodzy widzowie, lećcie do najbliższej Żabki i sprawdźcie sobie najmniejszy kontroler na świecie i przetestujcie go w boju. Tymczasem wracamy do Sabotażysty. Trips dzisiaj jest ewidentnie na celowniku. Przed uczestnikami szansa na to, żeby odkupić swoje winy i zarobić pieniądze, bo dotarliśmy na miejsce zadania. Drodzy widzowie, kolejne zadanie. Pamięć run. Będzie składała się z 3 etapów, a każdy z nich przetestuje uczestników w różnych dziedzinach. Pamięć, spostrzegawczość i znajomości gwary poznańskiej. Najpierw będą mieli chwilę, żeby zapoznać się z wyglądem run i dobrze je zapamiętać, bo już za moment będzie to bardzo, ale to bardzo istotne. Klasycznie zwróćcie uwagę na szczegóły w tym zadaniu i to, jak zachowują się uczestnicy i co robią. Dobrze, ja nie będę wyjątkowo niczego tłumaczył, po prostu macie minutę na to, by jak najwięcej ogarnąć. 3, 2, 1, start.
Każdy te. Róż dupę, Wojtek. Ja zapamiętam pierwsze trzy, ja zapamiętuję pierwsze trzy. Ja ostatnie 3. Ja pierwsze trzy, ja powiedziałam pierwsze Ja mam notes, a wy mi zasłaniacie. Ej, stop, cicho! To co? Ja pierwsze trzy, dalej, żeby była cisza. Ja mam Biorę to. 2 te. Biorę Ja to. 3 ostatnie, ja 3 ostatnie. A kto to zapamięta? Ja zapamiętuję to. Co zostanie to? To jest starszy puchar kosztowny. No. Dobra, no to A ja kolejny. 30 sekund. A kolejność? Róż łapy dół lewo. Graf zapisuje. Czekajcie. Mam wszystko zapisane, zobacz. Możecie potwierdzić, że nie jestem szponterem? Bo ja... 5, 4, 3, 2, 1. Koniec czasu. Śmiałem się z Grafa na początku programu, że notes ma. Słuchajcie, przydał się. Co myślisz? No kurczę, jestem pod wrażeniem. Proszę notesik, nie przejmuj się. Nie, Bardzo to było, I ty, Brutusie, przeciwko mnie. to było bardzo fajne, bardzo doceniam, dlatego pozwoliłem spisać, ale no zepsułbyś nam zabawę. Ale to jest nie do zrobienia ogólnie, żeby to spamiętać wszystko. Ja pamiętam 3 ostatnie. Widły. Nie, strzałka. Nie, bo to jest znak mniejszości. Znak mniejszości. Potem były takie widły, Linia pionowa i dwie w dół, to jest... ostatnio to była flaga. Takie D przedłużone. Takie D przedłużone, dokładnie. Ale ostre chyba, nie? Kolory, pamiętacie kolory? Tam były kolory. Szary, czarny. Ja mam... Ja zapamiętałem 3 ostatnie. No to my wszyscy ja 4 ostatnie, bo jeszcze raz Ale było. gra zapisał wszystko. Ale notatnik. Ja chciałem oficjalnie zapytać, jakie Wojtek suplementy bierzesz na pamięć, bo się mi zeskoczył 2 razy. Z pokoju sabotażysty. Co na pamięć bierzesz, powiedz? Bardzo ważna informacja. Nic co nie. Drodzy uczestnicy, bardzo ważna informacja. Połóżcie się na ziemi, tak byście wszyscy widzieli sklepienie. Na sklepieniu pojawiać się będą grafiki run, ale też nic nieznaczące znaki. I waszym zadaniem jest zapamiętać 12 run. Czego? Ról. 12 run. No to są runy, te znaki. Możecie się kłaść, film leci za kilka sekund. Pocztówka jest wolna? To nie. To jest runa. To nie. To był form. To jest runa. To było moje. To jest runa. To jest runa. To była moja. To jest runa. To nie. To nie. Tam była jedna chyba. Na tablicy był cały alfabet, bo są runy nordyckie i tylko te z tablicy były istotne na czymś. Wszystkie wywijasy, wszystkie kółeczka, wszystkie fale. Dupę nie są istotne. Dobra. Ja ogólnie kiedyś się uczyłem czytać te runy i 90% pamiętam. Oczywiście, że I Graf on uczy też, bo czytać to- się bo to run, jest nie? drugi Oczywiście, że Graf umie czytać runy. Co to jest za zajebisty skill? Uczyłeś się czytać runy? Starszy fusark to jest. Co to jest? Starszy fusark. Ty nie wiesz. Bo jak abecadło, bo jest ABC, a fusark, bo pierwsze litery to f, u, f, a, ry, k. Drodzy uczestnicy, zapraszam tam. Uczestnicy będą musieli wskazać prawidłowe runy, które widzieli na suficie. Następnie, jeżeli wskażą je oczywiście dobrze, będą musieli zgadnąć znaczenie słowa z gwary poznańskiej. Zobaczymy, jak im pójdzie. Od teraz nie możecie się odzywać. Każde odezwanie się będzie karane 200 złotymi. Zapraszam w półokręgu. Kochani, będziecie mogli pokazywać, pomagając sobie w ten sposób nawzajem. Będę wywoływał z osobna, pojedynczo, po to, by każdy mógł wybrać prawidłową runę. Na tych kamieniach, które za mną są. Potem trzeba podnieść ten kamień i się przy tym bardzo postarać, podnieść i zobaczyć, co jest pod nim.
kamienie są duże, więc zacznijmy od dużego chłopa. Waszego takiego, można rzec, osiłka, który sobie dzisiaj dobrze radzi. Wojtek, zapraszam. Kurde, nice, 200 zł. Kurde, drugi raz, 200 zł. O, trzeci raz? Nie, a to niech będzie. Wybierz odpowiednią runę. Teraz będziesz mógł się odezwać, ponieważ przeczytasz hasło, które znajduje się pod kamieniem i powiesz mi, co to znaczy. Tytka. Cóż to tytka? Tytka. Jest to taka foliowa torebeczka. Zaliczam jak najbardziej, masz swój punkt! Bardzo ładnie! Dziękuję. Wracamy do nieodzywania się, zapraszam z powrotem. Ktoś chętny? Graf, dawaj! Ponoć potrafisz czytać runy. Co się znajduje pod spodem? To jest litera O i pod spodem jest kielczyć się. Cóż to znaczy? Za cholerę nie mam pojęcia. Szkoda. Machają mi. Nie, dobra, zgaduję, że kielczyć się to jest pultać się na kogoś, wkurzać się na kogoś. A widzisz, że mogłeś popatrzeć, posłuchać, ale już odpowiedziałeś. Nie. Kielczyć się to śmiać się. Nadal mimo wszystko gratulacje, bo runa była prawidłowa, ale drugiego punktu nie zdobyłeś. Brawa! A, zgłaszają się wszyscy. Oliwia, zapraszam, come on. Jak już wybierzesz odpowiedni kamień, podniesiesz go, a pod nim będzie słowo, możesz czytać. Ryczka. Czym jest ryczka? Możesz się posiłkować tymi kalamburami. Nikt nie wie, co to jest ryczka? Serio? Ej, no żartujecie. To jest bryczka? Konna taka? Niestety nie. Ryczka to drewniany stołek. Ja mam w chałupie ryczka, wy nie macie ryczki. Mimo wszystko, 1 punkt zaliczony. Dawaj, Zuza. Znajdź odpowiednią, prawidłową runę. Taś-tać. Jeszcze raz? Taś-tać. Cóż to jest taś-tać? To, że taś-taś? To tak się mówi chyba, nie? Dam ci jeszcze szansę na odpowiedź, zastanów się. Bo tak się mówi, nie zaliczę jako odpowiedź. Cóż to oznacza? Taś-tać. Że coś ciągnąć, coś tak? Ten deseń? Ciągnąć, mówisz? No, tak. Coś w tym stylu. Dam ci jeszcze ostatnią szansę. Coś dźwigać, tak. Dźwigać, niech ci będzie, zaliczam. Ciągnąć było, a jeszcze mimo wszystko daleko, a niech ci będzie, niech ci będzie. Zapraszam na wcie. Dawaj mi tu prawidłową runę. Jeszcze też kogoś zgarnę, też pewnie dorobi. Klunkry. Czym są klunkry? Trudne się wylosowało. Tego to nawet ja nie wiem, nie? A 2 wcześniejsze A wiedziałam. w Poznaniu mieszka kobieta. Klunkry. Z czymś wam się kojarzy? Gluty. Gluty? No, takie z nosa. Niestety nie. Choć, ale wiesz co, fajnie to brzmi, to mogłyby tak się nazywać, nie? Niestety są to graty rupiecie. Trips, dawaj, tam się zgłaszasz z tyłu. Kamienie są bardzo ciężkie, więc raczej już ich nie obrócisz, bo one tak po 300 kg ważą. Mela. Mela! Taka ślina, splunięcie, pfu. Też bym tak powiedział, nie? Wszędzie się tak mówi. Ale nie, bo tu się mówi mela na dziewczynę. Serio. Wracasz do ciszy, to niestety prawidłowe nie jest. Zapraszam, Whale Blonde. Karla, dawaj. Prawidłowa runa to już pierwszy punkt. Czytaj. Opypłać się. Opypłać się. Podobają mi się te kalambury fest. Coś wiesz, czegoś nie wiesz? Czy się Leniuchować. czas powoli kończy? Proszę? Leniuchować? No niestety nie jest to Ubrudzić leniuchować. Proszę? Ubrudzić się? Pół punkta ci dam. Ubrudzić się. A to było opluć się? Opluć się nie, to jest ubrudzić się. Ale opluć się też dałbym pół punkta, już to też miałem na myśli. Któż jeszcze nie był? Mawka, zapraszam. Wybierz prawidłową runę. Wybrałaś prawidłowo. Gździk to jest do jedzenia. Tylko co?
To odpowiedź czy nie? No takie gzik do jedzenia. Gzik do jedzenia. Gzik. Zdrowie, mordo. Dzięki. Zdrowie. Dzięki. Widzu, kichnąłeś. Zdrowie, no. Wysmarkaj się. Zadbaj o zdrowie. No jesteś blisko. Odpowiedz mi, Taki twaróg? co do jedzenia? Proszę. Twaróg. Jesteś pewna? No, tak. Chyba. Zaliczam połowicznie. Twaróg ze śmietaną. No, Pół punkta. dobrze, no. Gratulacje, wracasz do ciszy. Kogo nie miałem? Ula, zapraszam. Myślisz? Tak, ja widziałem to. To było dobre. Mówicie mi pół na pół, jedni, że tak, jedni, że nie. Mi się wydaje, że tamto to było jedno z tych 3 ostatnich. Potraktuję to jako 2 kary, bo byłoby ich znacznie więcej. A tu się przyjrzałaś? Patrz. Tu, tam. Może któraś ci się jeszcze przypomni. Jednak ta? Tak. Dobrze. No mieliśmy to jako 4. Niestety jest to zła runa. Bo ja przysięgam, że mi się wydawało, że to były te nasze No 3 mieliśmy tą ostatnie, runę, tak mniejszości. które zapamiętałam ja, Gola i jeszcze Disco Karol. Ta runa niestety jest nieprawidłowa. Damn, a może to było w drugą stronę? Później szczegóły. Wracasz do milczenia i do szeregu. Przepraszam was bardzo, ale naprawdę ja myślałam, że to są te 3 ostatnie Już runy. nic lepiej nie mów. Zapraszam, Marcel. Ale szybko poszło. Nice, bro. Pyra. Pyra. Ziemniak. Zajebiście. High five. Ale szybka runda. Nice. Czy to byli wszyscy? A, no pasza, ty tak się żeś skrył, hopie, tyś już jest zmęczony, nie? Jesteś jeszcze tam, czy nie? Lepiej nie gody, hopie, bo ty masz dalej zakaz, nie? Zapraszam, wybierz prawidłową runę. Są odkryte już, tak? Czy co? Oni odkrywali, czy nie? Nie wiem, ale kasa z pewnością ucieka z waszego konta. Nie powiem. Spójrzmy pod spód. Było zatem... Byłeś nieuważny. Wracasz do ciszy. Nie wszyscy. Dobrze, zgłosił się wreszcie ochotnik. Nie wstydź się, chodź, nie gryzę. Znajdź prawidłową runę. Jest ich dużo, rozejrzyj się. Ja nie preszeruję, jak sam zauważyłeś. Chyba było. Nawet się nie odezwał, nie miał do czego. To wszystko, drodzy uczestnicy. Wejdźcie do środka, możecie się odzywać, stańcie sobie na środku, skonsultujcie to ze sobą. Ja ci pokazałem, że to nie. A pokazałem ci wcześniej to znawcią. Ale słuchajcie, na przykład ja wzięłam ten znak. Ej, pokazywałeś. Nie. Ja mu pokazywałem to i 2 w dół, bo myślałem, że tam może. ale na początku to... Nie. Potem ci pokazałem to i nie, że było. Afera. Lubię to. Sabotażysta zagrał świetnie i już przynajmniej wiem, kto to był, bo jest tutaj osoba jedyna poza mną, która zna runę i sama na początku pokazywała tak, żeby wybrać tą runę, po czym ostatniemu zawodnikowi pokazała, że ma wybrać tą samą runę. To jest osoba, która ma bardzo dobrą pamięć. Tutaj mega szponci i trzeba się przyjrzeć mocniej. Pokazywałeś tak i robiłeś tak. Nasza się nie pytał o nią. Nieprawda, widziałem, co ty robisz. To było mega dziwne. Zapytaj się, patrz, literowałem mu słowa, już było rękoma. Ale nikt nie wie, co ty literujesz. Pokazywałeś... Bo nie patrzycie! Czy myślisz, że gorzej było wziąć coś, co już było, czy gorzej było wziąć to z awisem sabotażysta? Moim zdaniem łatwiej było zobaczyć, dosłownie wystarczyło się delikatnie wychylić w miejscu, w którym można było jeszcze być i zobaczyć, gdzie są te runy. Ona tam była. Podejść do runy, zobaczyć. Ja się zastanawiam nad X-em, bo mi się wydaje, że X jeszcze też był do podniesienia. A nie był. Ej, czyli ja miałam X-a i on nie był na górze. Nie rozumiem, co się dzieje w tym momencie. Mnie najbardziej to wkurzał Wojtek Gola, że tyle gadał. Ale wydaje mi się, że przez niego straciliśmy więcej niż cokolwiek zdobyliśmy, ale... Tak. Wojtku, dlaczego tak dużo gadasz? Dużo gadasz. A co, to były kary finansowe? No tak, za każde słowo 200 zł. A czego te, co on mówił? Ja myślę, że twoje gadanie nam więcej straciło niż zarobiliśmy. Nie tylko moje, dużo ci gadałem. No to co fakt, ale ty gadałeś dużo. Wiem. Mi gra w sprzęt pokazywał i ja zapomniałem, że ty to wziąłeś. A ja pokazywałem tak cały czas, stary. No to jest tu. Tak, pokazywałem cały czas komuś, nie? No i co?
Dobre, serio. Mój produkt, fajny, dużo białka. A w biegu jesteśmy cały dzień, więc szafnę. I wy też se możecie szafnąć, drodzy widzowie. W każdej Żabce w Polsce możecie kupić moje snaki w 3 różnych smakach. Koniecznie spróbujcie. Moje ulubione? Ketchupowe, ale jest jeszcze zielona cebulka i spicy barbecue. Polecam. Dajcie znać, które są waszym zdaniem najlepsze. A to? 1000. Ale to na minusie. Jest minus? A bo jest No bo masz sabotażystę. Patrz, no. A to? Wie ktoś, co to będzie pnąć? Bo ciepnąć to rzucić. Dobra, zapamiętam to słowo. Wiecie, co jest najlepsze? Że na koniec całego programu, jak już wszystko zobaczycie, to po programie daję wam giga długi film, w którym zobaczycie wszystkie sceny sabotażu, które ukryłem przed wami w całym programie. Bo sabotaż się dzieje cały czas, nawet w tym momencie. Rezi, A to nie ty, nie, to nie ty. podejdziesz do nas na chwilę? Dobre te chicken bitesy, dobre te chicken bitesy. Mój ulubiony to ketchup. Ej, serio, nie, bo ja kolacji, bo ja obiadu w ogóle nie jadłem. Znaczy nie, Bo my się teraz zastanawiamy, bo Karuna generalnie była na tablicy. Ale nie było jej na filmie. Ale nie było jej na filmie. A Najpierw na tablicy pewnie zobaczyć, co w ja ogóle po- wchodzi w skład alfabetu, Bo my myśleliśmy, co się tak, zalicza, że trzeba a co zapamiętać. było na tym, to wchodziło w skład tego. Szczegóły się liczą. Bo ja myślałam, że my to bierzemy wszystko pod uwagę. I tą tablicę, i ten sufit, i wiesz. Ja tak nie myślałem, bo powiedziałem inaczej. Ja mam też swoją przykminkę, powiem wam, ale to powiem zaraz, jak odejdziemy już na bocze. Ja rzadko się udzielam w tym programie generalnie. No i myślę, może beczka jest i teraz coś powiem. Suzy się starała cały czas na tym iPadzie, zdjęcia robiła, wszystko, co ona by nie tego tutaj nie pokazała. No i teraz myślę, że każdy jej uwierzy, nawet jak się pomyliła, bo dobrą robotę straciła na tym paru godzin i myślę, że to może być dobra przykrywka generalnie. Ale wyszło teraz, że to nad czym kminiła te papirusy w ogóle nie mają znaczenia. No pierwsza taka myśl, ja na przykład mam tak z Suzy, że po prostu uważam, że ona tak kmini i że na razie jest dla mnie hitem. No, na razie jest Ale dla mnie hit. właśnie chodzi mi o to, że wiesz, ktoś podchodził do jakiegoś kamienia i powinieneś mu powiedzieć, że nie, bo ja już ten kamień brałem. No i ty swój jeden kamień, no pamiętasz najlepiej, tak? No to skoro ci zasłania operator, to No tak, to jest akurat faktycznie sens, że co, nie patrzyła na grę? no właśnie. Podejść do gryfa. Do grafa, muszę go przeprosić, bo wybuchłam. To już jest takie zmęczenie. Nakrzyczałem na niego trochę. Ty nakrzyczałeś na kogoś? Niemożliwe to jest. Inaczej, nie nakrzyczałem, bo ja nie potrafię. Ja się uniosłem. W ogóle ja się unoszę tak średnio co 30 minut. Dzień dobry. Graf, na kogo głosujesz? Wojt. Chyba. No na razie to jest jedyny taki traf, który też jest. Najbardziej stosuję Karola i Way of Blonde ciągle, ale za to gadanie Wojtka. Wojtek gadał. 4 koła straciliśmy za Wojtka. On A gadał może błazen. Widzowie, wam również przypomnę, skoro nawet uczestnicy zapominają. W programie są 2 role. Sabotażyści, których tożsamości nie znamy, nie wiemy też ilu ich jest, ale oni o sobie wiedzą doskonale. Co więcej, skoro wiedzą o sobie, to i kooperować mogą. Do tego jest również rola błazna, której mechaniki już tłumaczył nie będę, ale wiedzcie, że sabotażyści nie wiedzą, kim jest błazen i odwrotnie. Tym bardziej uczestnicy, którzy również nie wiedzą, kto z nich pełni takowe role. No Saigon nie mały, ale będąc uważnym, można się domyślić. Wy również, widzowie, śledźcie bacznie. Nie ukrywam wszystkich scen sabotażu. Niektóre wystawiam wam totalnie na talerzu. Razem mi rola pasuje, no. Jeżeli będzie zadanie, że trzeba kogoś nominować, tak to jak było z fizjoterapeutą w zeszłym sezonie, to nominujemy Wojtka Gola, ale nie głosujemy na niego. Ale mogę ci ufać, stary, czy nie? Tak, tylko że znajdziesz mi teraz 2 osoby, na którą ustawię, bo ja nie mam pomysłu. Ja mam stary też zaplecze. Zabiera pieniądze, to już, więc możemy ustalić się numer. Bo ja miałem, słuchaj, to ja ci dokładnie... Okej, kochani, tak jak mówiłem, ja chciałem po prostu podejść tutaj do Bo to się już stało, ale powtarzamy to na kamerze. Powtarzamy, żeby to było po prostu aktualne, żeby wszyscy wiedzieli, że doszło. Stary, ja tak wybuchłem na ciebie, już tak emocjonalnie, to już jest ta pora, to już to zmęczenie. Cię przepraszam najmocniej, że tak, to jest tylko Mam wywalone w twoją rękę, cię przytulam. Nie ma sensu. Możemy przenieść naszą energię ze złości na siebie i przekierować ją na nasz wspólny cel. Dobrze. Wojtka Gole. Gdzie on jest? Drugie zadanie, w którym musieliśmy wybrać zapamiętane wcześniej runy. Wydaje
się relatywnie proste, ale jednak były problemy. Wojtek Gola co prawda mocno wszedł na świecznik, przede wszystkim chyba Grafa, bo Graf się mocno zdenerwował na niego. A mnie dostajecie? No w sensie, czy oddasz nam te pieniądze, które wygadałeś? Gdzie są pieniądze za was? Wojtek byś oddał pokazywałem, ja machałem. postawi i chwila, jesteśmy. To jest Kurwa. bardzo dużo opcji do tego, żeby na przykład się odezwać i wiesz, no po prostu zarobić sobie mega łatwy hajs dla sabotażysty. To zadanie z runami dla mnie było łatwe bardzo do sabotowania i pojawiło się dużo różnych sytuacji, w których do końca nie wiem, kto sabotował, a kto po prostu się zapomniał. Ale wszyscy gadali, masa ludzi gadała. Masa ludzi. Ja ciebie nie oskarżam, Wojtek, ale po prostu Nie kumam. że mi się to nie podoba, że cały czas gadałeś. Zgadzam Wiesz się. dlaczego? Wiem, Bo ale ja widziałam, ja myślałem, że ona... tylko, że to co Leslie mówi się liczy, a nie widziałem babeczki. Dopiero jak zacząłem ją potem, to potem się nie odzywałem. A ty nie słuchałeś po prostu. Czego? Że podniosłeś tą samą. Jak to nie słuchałem? Wojtek mi pokazał tak, bo jego ogląd tak, a reszta tak. Wojtek ci pokazał, tak? Tak, no zapytaj się. Pokazałaś, żeby podniósł ten kamień. Który? Ten, co on Tak, z Wojtkiem pokazywaliśmy. To mówiłam przecież przy was i przy Uli. Nie, w sensie nie słyszałam tego. Bo on się pytał i my z Wojtkiem pokazaliśmy, że tak. I że większość osób pokazało tak. On do 3 finalnie podszedł. Potrzebuje jednego, potem drugiego i potem drugiego. No ale ja to od razu powiedziałam, jak się skończyła runda, że biorę to na klatę, bo po prostu siedziałam i Woda, są go. Sprawdźmy aktualną pulę. Uczestnicy mają na chwilę obecną 14 500 zł, sabotażyści 10 900. Brawo dla was, jesteście świetni. Brawo dla nas. Uczestnicy zarabiają 6,5 tysiąca złotych, sabotażyści 5500. Ja was? Tak! O! Myślałem, że gorzej będzie. Uczestnicy więcej, jak klaszczę, nie wiem jak wy. No to tak. No brawo. Czy dowiemy się, ile pieniędzy straci nam Wojtek Gola? Wszyscy gadaliśmy, nie bądź taki cwany. Więc na chwilę obecną wasza kasa to 21 tysięcy dla uczestników, 16 400 dla sabotażystów. Pragnę zauważyć, panie Graf, że to moja dobra odpowiedź tytki dała więcej pieniędzy niż pewnie to moje gadanie. Ile za gadanie było? Popełniliście 82 błędy językowe, 200 zł za jedno słowo, 16 400 zł kary. W zadaniu było do zgarnięcia mniej. Idziemy na deal. Z mojej strony dzielę karę przez 2, czyli 100 zł za odezwanie się. Uczestnicy na koncie mają 12 900 zł, a sabotażyści 24 500 zł. Gratulacje dla sabotażystów! Dzisiaj chyba jesteście wszyscy sabotażystami. Graf, już mnie nie wkur... Może Wojtku, ja ci odetnę tą głowę jednak. Nie spodziewałam się. Ja wiem, że ja gadałem. Nie, ja myślę, Czy ja na że koniec jedna czwarta dnia to muszę byłeś zawsze ty. być tu Zgadzam się. kopas szokowego. Jedna Ale czwarta pamiętajcie, że myślę. jest jeszcze rola błazna. Tak, Błazen gra dla uczestników, więc Błazen by nie gadał. Twoja? Nie gadał. A, dziękuję. Ładny? Ładny, jeśli to cię pocieszy. Dobrze, i teraz teoria. Bo ludzie mówią, że ale Wojtek Gola gadał, bo to Błazen. Błazen wygrywa z puli uczestników, więc on tyle gadając tylko sobie pogarszał. A co myślicie o tym, że Disco Karol się zachowuje jak błazen trochę? Ja myślałem o tym, jeżeli Figo z makami, tak? Tak, figa z makiem powiedział, ty chyba o tym powiedziałaś nam, że Disco Karol użył zwrotu figa z makiem i Jak ze mną gadał, to właśnie powiedział figa z makiem. No i co? No i figa z makiem. Drodzy widzowie, obrady zbliżają się nieubłaganie, a uczestnicy zaczynają czuć coraz większą presję. Dziś niezmiennie będą musieli oddać głos na 2 osoby, a jeżeli Mafashion nie wykona swojego zadania, to być może 3 uczestników opuści dzisiaj program. Moi drodzy widzowie,
Jak sami widzicie, nasi uczestnicy nie panują nad finansami. A mówię o tym specjalnie ze względu na naszego głównego sponsora, czyli ING. Nie jest to w tym momencie żadna wstawka reklamowa, to po prostu nasz partner tutaj, więc bardzo się cieszę, że z nami jesteście. Natomiast wracając do konkretnej sytuacji, uczestnicy zarobili zdecydowanie mniej niż dostali kary, a kara miała być 2 razy większa, więc byłoby jeszcze gorzej. Można byłoby teraz rzec, że jest to nieuczciwe względem sabotażystów i już widziałem wzrok pewnych osób przy runach, gdy powiedziałem, że kara będzie jednak 2 razy mniejsza. Wzrok ten był wzrokiem pod tytułem dlaczego mi zabierasz te pieniądze? 100 zł za odezwanie się przy tak ogromnej ilości odzywek to i tak bardzo dużo. Kasy poleciało w brud i mam nadzieję, że wreszcie zapanują nad swoimi finansami i się odkują. Gdybym nie miał obstawiać, nie, to bym powiedział, że Trips to jest Sabo, Pasza to jest Błazen, a drugi Sabo to albo Way of Blonde, albo Oliwka. Sorry, ja Nawcia się też, zostawię kurtkę, bo nie wiem, czy Nawcia też jest w kolabo. Piskujecie? No właśnie kminimy, bo... Ale tak, żebym ja nie słyszała, czy ja mogę słyszeć, czy nie? Ty masz jakieś swoje ten? Ja mam problem. Ja wam mogę powiedzieć szczerze, że po prostu ja bardzo nie chcę głosować na Tripsa. I była też Way of Blonde na tych papirusach i na tych wszystkich zdjęciach i tak dalej. No i też, kurde, mi się wydaje, że Ale ona właśnie- bardzo mocno dzisiaj na tych zadaniach się starała właśnie. Pora wręczyć nagrody indywidualne za pierwsze zadanie dzisiejszego dnia, które odbyło się w Grodzie Pobiedziska. Nagrodzimy śmiałków, którzy wybrali małą obręcz. O, to za ten kółeczko. Dzięki, mordzia. Dzięki, za co to? Za kółeczko. O, za kółeczko, super. Czy zauważyliście płyn? Pewnie już o tym gadaliście, bo ja przyszłam teraz. Zobaczcie, Nie, o, nie widziałem. zamyka już, nie? Ja też nie widziałem, że to... Bo teraz zerknęłam i widzę, że się podniósł. Myślałam, że będziemy zawsze wołani, ale może nie, może dopiero jak się level odhaczy. Witam serdecznie. A to co to? A dziękuję bardzo. Hejo. Voilà. O co chodzi? Ale wiecie, no inaczej jest, bo my jakby zawiązujemy między sobą jakieś relacje, ale na pewno ktoś między nami, no tak chodzi, że się nie da po Jeszcze prostu. Dziękuję. A to tak podejrzanie wygląda. Ej. Za co to? Za co to? Za A ja małe też kółko. chcę. Podczas pierwszego zadania tego dnia Graf wygrał wejście do pokoju sabotażysty. I teraz nadeszła pora, aby do niego wszedł i sprawdził, co kryje się w środku. 5 minut, mój drogi. Manko, witam w mojej kuchni. Tutaj jest butelka, w której jest pergamin, 2 monety, golum, pierścień, szkatułka, rodzina 2+2 i wszystko jest w 5-boku. To położę tutaj, przepraszam, że śmiecę. Jest bar. Wojtek Gola mówi, że to są dzbanki, jednak to są literki. Mogę to podnosić, mam nadzieję. Literki mamy J, A, R, O, B, RZ to raczej będzie ten. Nie, to nie jest legitne słowo, ale Bożaj jest rzeczą, którą mogę zapamiętać. Dalej. K, O, N bądź Z, przypuszczam, że N. Konro, nie, to nie jest Konaro. Bożaj, Konaro i, dobrze kropkę daliście, P, E, My. Pejma brzmi jak rajdowiec fiński. Mepia, jak sepia. Bożaj, Konaro, Mepia. Dobrze, tutaj z tyłu są czachy. Żetony można wydawać za rzeczy, tylko za jakie rzeczy. Nie wiem, czy dobrze, ale dobrze. Załóżmy Haozhongwo, Xianzai, Woyo, Bing Chilling. To są szkatułencje. Mogę to otworzyć, ten worek, czy nie wypada? A, pewnie, że mogę, dobrze. W środku worku jest jakieś owiec czy inny jęczmień, przepraszam. Nie wiem. W drugim worku jest, a jeszcze muszę do komputera pójść. Mąka. mi działa. Mąka. Nice. No lepiej się sztachnąć od razu, a to jest rogal DDL. 4, albo to 1, 2, 3, dobra, będę musiał zapamiętać kolejność. To jest kociołek Menelixa, numer 5. Nie mogę otworzyć, bo zaklejone. Przypuszczam, że mleko, numer 6. Moneta sabotażysta wydaje się być cięższa od poprzednich, ale myślę, że to detal. Bożaj, Konaro, Mepia. Bożaj, Konaro, Mepia, dobrze. Bitwa pod Grunwaldem. Jak kurna kod? A, że do kłódek. Wirtuos, nic. Libertas, nic. 1287, bo 1410, a plus 123, bo to powiedział, że minus. To będzie 1, 5, 1410, 36.
To jest kod do kłódek, tu są 3 kłódki. Ale nie wiem, czy do której. Dobra, więc spróbuję po kolei. 1, 4, 1, 0, 1, 5, 3, 3. Masz jeszcze niecałe 2 minuty. Dziękuję ci ślicznie za to. Jak to się ściska? Nie wiem, no chyba takie intuicyjne, więc... 1, 5, 3, 3. Tyle rzeczy ukrytych, ale to tyle rzeczy. No, ale mam czas tylko na niektóre, a nie chcę... Wiesz, Wojtek to zrobił takie bardziej okrężny. Kłódki są inne, tam również jest kłódka gdzieś. O! 1, 5, 3, 3. To jest ta sama kłódka, która była na pierwszym zadaniu i nie pamiętam... Czy to jest otwarte? Chyba wątpię, że to jest otwarte. Czy trzymasz instrukcji? A jest instrukcja? No na ekranie się wyświetla instrukcja. Czas ci płynie i to bardzo szybko. Nie wiem, ty mi tylko mącisz. Trunki różne. 1, 5, 3, 3. Dupa. 1, 5, 3, 3. O! Wojtek! Gola! Gwara. No to fajnie by było, gdybyśmy wiedzieli o tym 5 godzin temu. I tutaj już 1, 5, 3, 3 się nie przyda. Masz hasło. Mam hasło. Graf, masz hasło. Libertas. Nie, masz hasło, przed chwilą przeczytałeś. No gwara, ale to było hasło na zadanie, które było przed chwilą. To było na zadanie przed chwilą. I żeś mi zmarnował czas. Nie zmarnowałem ci czasu. Myślę, że powinieneś się przespać z tym, co powiedziałem. Powinieneś się przespać, owszem. Spójrz na mnie, na mnie tylko. Masz hasło. Wyjątkowo, po czasie, nie patrz gdzie indziej, pozwolę ci wpisać to hasło. Super! O, to dzisiejsze było fajne. Papa! Muszę przyznać, że Graf całkiem dobrze sobie poradził i wyciągnął z pokoju sabotażysty sporo istotnych poszlak, którymi podzielił się z resztą uczestników. Mam literki z banków, mam te rzeczy z tylnej szyby. Lakujące rzeczy to był Golum, a nie Cerber i był jeszcze pierścień. Te cyferki to było plus, a nie minus i to było do kłódki, która była na kominku z tyłu i tam było hasło Gwara, które dawało odpowiedzi na ekranie. Okej. Powiedz mi, jak miałeś bar, nie? Bo mi to cały czas głowę mi Za to barem. Czyli jak masz bar, to co leży za barem? Po lewej ilość żetonów, żetony to waluta. Najtańsza rzecz kosztuje chyba 5 żetonów, najdroższa 10, ale tam były same czaszki. Po prawej stronie było 1, 2, 3, 4, 5, 6 i było tak, pod pierwszą był jęczmień, pod drugą była mąka, przypuszczam, nie jadłem, pod trzeciej był rogal rogal taki croissant, pod czwartej był kocioł, pod piątą było, przypuszczam, że mleko było zamknięte, nie wąchałem, biały płyn, pod szóstą nie pamiętam za cholerę. No a jak miałeś klawiaturę, to po lewej co było? Szyba? Była szyba z literkami od pleców, ale się skupiałem na kompletnie innych rzeczy. Tak, to trzeba po lustrzach, to jest dla kogoś innego zadanie. Po prostu ja sobie ułożyłem rzeczy, które brzmią jak słowa, bo to mi było łatwiej zapamiętać. I mam wszystkie 3 zestawy, trzeciego nie jestem 100% pewien. Pierwszy to Bożaj, po prostu sobie układałem słowa, coś co brzmi jak słowo, B-O-R-Z-A-J, drugie to Konaro, K-O-N-A-R-O, a trzecie to Mokia albo Nokia albo Nekia, coś takiego, bo trzecie naj sobie zapamiętałem. A była tam jakaś skrzynka luzem leżąca? Była skrzynka luzem leżąca, nie dotknąłem, nie miałem czasu na nią. Kłódka naprzeciwko komputera, piec, środkowa kłódka to jest ta, którą otwierała bitwa pod Grunwaldem plus 1, 2, 3, więc ją się już nie interesuje, to jest strata czasu. A widziałeś też tego Goluma i to... Tak. Był tam Cerber też jakiś? Rodzina, 2 monety, Golum, pierścień i mam napisane na... Coś jeszcze, nie? Golum, pierścień, monety, rodzina. Ej. To nie jest Bożaj, tylko zbroja. No. Tak, to trzecie najgorzej mi się zapamiętało. Konia. Albo konie. Zbroja korona konia. Zbroja korona konia. Jego notatki okazują się być bardzo istotnym narzędziem dla całej grupy. Ciekawe tylko, czy wezmą to pod uwagę przy oddawaniu głosów na obradach. Ej, błagam, kmińmy z tym, zbroja korona konia, bo to serio może coś z tym. A dzisiaj było tak, że 2 osoby miały zupełnie Chodzi o to, inne że- zbroje. I ja byłam przy tym, jak Karol miał zakładaną zbroję i pan mówił, że dostaje, że ta zbroja została mu przydzielona i może i... Ale on nie powiedział, że ona była przydzielona. Każdy miał taką najcięższą. Każdy miał przydzieloną zbroję. No, bo każdy miał worek ze swoim miniem. No i pan powiedział, że tobie się taka trafiła, ciekawe czy to specjalnie.
Ja mam powiem tak, moje wgląd jeszcze robi narrację na mnie. Słuchajcie, posłuchajcie mnie. Słuchajcie, ona powiedziała tak, że ja miałem to z góry wyznaczone i że to był znak, że my mieliśmy kolczukę we dwójkę. Dlaczego? Bo hasła, które wyszły, to zbroja, koń, korona. I ona wywnioskowała, że zbroja to znaczy, że a może ktoś, może to był znak na to, że my we dwójkę mieliśmy coś zbroję. Dlaczego głosujesz na kogoś i nie wiesz właściwie dlaczego? I właśnie teraz rozważam zmianę zdania. Nie widzę sensu w ogóle, dlaczego miałbym na nią głosować. Wydaje mi się, że chciałeś mnie namówić tutaj w tej Nie, sytuacji. ja po prostu badam teren. Na trzecim miejscu dla mnie był Wojtek Goła, żeby na niego zagłosować. Ale dlaczego na Karolinę? No, nie wiem. Też ludzie myślą, że przez to, że ona ma w takich programach doświadczenia, że ona by była bardziej wybrana jako sabotażystka czy coś takiego. Moja wgląd była osobą, która mi powiedziała o tej chwili ze znakiem. Przy stole kolacja bądź obiad wczoraj. I ona potem powiedziała dzisiaj, ale nie ja, tylko ci podawałam informację, którą mi dała Nawcia i Oliwka powiedziała, że to ty zaczęłaś o tej chwili ze znakiem po pierwsze. Mówią jakbyś wszystkie informacje, które są negatywne na Karola, że jakbyś instygowała jak ty. Ale czy Oliwia powiedziała, że chce na mnie głosować? Nie. Po prostu rzucała bardzo dużo niepewności w twoim kierunku. Jest akcja taka, że człowieku, przychodzą ludzie do mnie, żebym głosował na kogoś, bo mają, dupa im się pali grunt, ale jak się dowiaduję, że ten do mnie podchodzi i mówi, że głosują na mnie, że ja jestem jakimś tym. Nie będą na ciebie głosowali. Nie będą, bo jeżeli ktoś powie, że jesteś błazem, to nie zagłosuje na ciebie. No racja. To jakbyś odpadł, to byś... Do finału od razu. A kto jest błazem, to nie wiem. Może być Paszka, ale myślę, że nie, bo to jest ziomek. Gadałam chwilę z Paszą, tak go wzięłam, tak. On może być świetnym graczem, ale ja na niego nie będę głosował i tak. Ale mam mały procent szans na niego, że ma jakąś rolę. Przed obradami zaczyna się gotować. Dzisiejsze głosowanie będzie wyjątkowo trudne, bo zdefiniuje to, w jaki sposób potoczą się dalsze losy rozgrywki i sojusze, a to w szczególności. Pałac w Wąsowie to miejsce, które idealnie wpisuje się w klimat tej edycji sabotażysty, zwłaszcza po zmroku. Zobaczcie, jak to wygląda. Drodzy widzowie, mamy drugi dzień programu Sabotażysta 5. edycja. I działo się dzisiaj dużo, naprawdę dużo. Uczestnicy muszą przegadać sobie i rozkminić kilka kwestii już ostatni raz dzisiejszego dnia w pełnym gronie, po to, by odpowiedzieć na najważniejsze pytanie w tym programie, czyli kto z nich jest sabotażystą i błaznem, bo takowego też mamy. Zapraszam uczestników na kolejne obrady! Zacznijmy od rozmowy. Macie ponownie 15 minut na to, by przegadać sobie wszystkie kwestie. Ja odpalam timer, wy rozmawiacie. Proszę bardzo. My naprawdę musimy giga szczegółowo przegadać wszyscy ten dzień. Nie wiem, czy kiedykolwiek była taka sytuacja, że my, mówiąc tutaj jakby o normalnych uczestnikach gry, mamy o wiele mniej hajsu od sabotażystów. Daliśmy się mega zrobić bomby po. Dobra, ja mam pytanie. Graf, czemu chcesz na mnie głosować? I podobno dziewczyny też chcą i jesteście w komitywie. Choć jak sprawdzam to z dziewczynami, to podobno to nie jest prawda. Jestem święcie przekonany, że wczoraj mi o czymś powiedziałaś i kiedy dzisiaj wspomniałem o tej rzeczy, to mówisz, że nie, ty tego mi nie O powiedziałeś. Fidze z makiem. Tak jest. Kto według ciebie chce na mnie głosować? Ja tak planowałem. Ale kto oprócz ciebie, bo powiedziałeś, że 4 osoby. Tak jak wczoraj powiedziałeś Wojtkowi, że 2 osoby na niego głosują. Że przekazałeś informacje i namawiałeś innych, Komu żeby na mnie przekazałem głosowali i informacje? powiedziałeś, że chcą na mnie... Ja nie rozmawiałem z tobą przed chwilą. Potwierdzasz? Potwierdzam. Ze mną rozmawiałeś przed kamerą. Tak. Że chcesz zagłosować na nią tak jak i inne osoby. Tak. No to nie rozumiem. To wskaż te osoby. Nie wskażę ci ich. No to a ile według ciebie tych osób jest? 3-4. I jaki jest argument za tym, żeby na mnie głosować? Ja myślę, że argumenty jest parę. Po pierwsze, pierwszy dzień, w którym nie do końca byłaś jakaś super zaangażowana, nie było cię pół dnia. Pół dnia mnie nie było? Przecież ja dostałam nagrodę za lochy, wykonując zadania i współpracując. Dostałam monety, zdobyłam dla was punkty i pieniądze. Okej, dobrze, zdobyłaś punkty i pieniądze, to nie jest do końca, że dla nas, tylko też dla siebie masz Pół te dnia, monety. Myszeczko, to ciebie nie było i odzywałeś się nagle wieczorem. Koteczków i wieczorem, ty byłeś taki aktywny wczoraj, że dla mnie to jest mega podejrzane. Zauważyłem, że znalazłaś sobie we mnie takiego kozła ofiarnego przy
stole bilardowym i że próbujesz mocno na mnie spuszować. Czyli cię przejrzałam i się przestraszyłeś. Nie, właśnie nic z tych rzeczy. Wykonałeś dzisiaj Chciałbym 2 ci powiedzieć zadania? Tak, bo chciałbym to wszystkim wyjaśnić, bo nie wiem jak to przedstawiłaś innym. Przyjechaliśmy na teren, gdzie mieliśmy robić te zadania w zbroję. Dzisiaj, tak. Ja dostałem kolczugę ciężką. No było, ja potwierdzam, 15 kilo usłyszałam, że to waży, tak. Dokładnie. I usłyszałaś też, że pan powiedział, że dziwne, że na mnie to trafiło, coś takiego. No tak usłyszałam. Ale tak samo też przedtem powiedział, że okej, ty jesteś wysoki, to czekaj, to ja ci dam, bo to jest podłużne i że dla chłopaka. Ja zrobiłem 2 zadania tylko i wyłącznie dlatego, że miałem mega ograniczone ruchy, a ty konfrontowałaś mnie w ten sposób, że mogłem odpoczywać, nie musiałem tego robić szybko. A to nie są tylko moje myśli, to są myśli większości uczestników. Mogłeś coś zrobić wolniej, po prostu dokładniej w mojej ocenie. No. Tak, ale Graf znalazł te 3 słowa, czyli korona, konie i zbroja. Przede wszystkim ta zbroja. No i powiedziałam, że 2 osoby miały inne zbroje. To nie było do końca tak, że ty stwierdziłaś fakt, tylko ty chciałaś nadać narrację temu, że ja to dostałem, żeby to był jakiś znak od Reziego, że ja jestem jakimś wybrańcem. Nie powiedziałam nic takiego. Powiedziałam tylko, że 2 osoby dostały inną zbroję. Proste skojarzenie, ale ty jeszcze dodałaś do tego narrację, że a może Dobrze, chcieli czyli twój zaznaczyć argument jest jakoś taki, że specjalnie. głosujesz na mnie, bo boisz się, że zagłosuję na ciebie. Nie, to nie jest mój argument. Tak czy siak definitywnie macie między sobą ciekawy, ale chyba głęboki konflikt. Czas leci, tematów nadal sporo. Pasza, co o tym sądzisz? O tym wszystkim? No? Jednym zdaniem. Dobrze, że tak się dzieje generalnie. No i koniec. Jakie jeszcze macie tematy, moi drodzy? Bo czas naprawdę nieubłaganie zanika, a będziecie musieli zagłosować na ponownie 2 osoby. Runy. Czy coś wam podpadło na runach? Zadanie drugie dzisiejszego dnia było jednym z najgorszych w historii programu Sabotażysta. Gdyby nie dobroduszność nasza, wręcz złamanie gry, to byłoby minus 16 koła na koncie uczestników. My tak głupio podeszliśmy do tego zadania. Powinniśmy wszyscy po pierwsze zwracać uwagę na to, żeby wybrać odpowiednie runy, z czym sobie pomagaliśmy. Po drugie, żeby nie zdublować ich, a po trzecie, żeby nie gadać. Dużo z nas próbowało siebie uciszać nawzajem, a w ogóle to nie działało. I było widać tą babkę, która cały czas zapisywała, ona stała i ona pizgała z nas bekę, bo ona cały czas robiła tak. Ale machałem, Wejdę ci w słowo, że ona najpierw stała po jednej stronie i potem przeszła na drugą. Ja jej nie widziałem I nie na było przykład. aż tak widać na przykład. I jak lepałam Wojtka, ja mówię, No dobra, ale jakby no to, że nie widziałem tej babki, no... tak, to jest okej. I ja ci powiedziałam też, jak siedzieliśmy tam, że ja po prostu uważam, że ty byłeś podjarany tym zadaniem i że chciałeś bardzo pomóc, no ale to jest I jak już mega... zauważyłeś tą panią, to przestałeś gadać. I tutaj bardziej mnie ciekawi sytuacja pod tytułem wszyscy mieliśmy patrzeć, każdy powinien być uważny, które są podnoszone te klocki, jakie hasła już były, żeby później, kiedy przyjdzie na niego kolej, bo wszyscy mieliśmy w tym brać udział, potem podejdą, no to w miarę nie zaryzykują, że podniosą to, co już było, nie? Ja miałam 2 razy taką sytuację, że ktoś podchodził do mojego tego jednego znaku i ja od razu byłam tak, to moje. To podniósł te kamienie podwójnie. Ja podniosłem. I w Pasza. Wy byliście ostatni, więc myślę, że większa szansa i pokazałem ci ten, co ma 2 schodzące, który okazał się być powtórką i tak, ale również ci pokazałem ten, który wybrałeś i pokazałem ci, że nie. I ty tego nie zauważyłeś i dlatego go podniosłeś od razu. Ja dosłownie zapomniałem, że Wojtek już go podniósł, a w mojej głowie po tym, jak Graf mi to pokazał i jak ja pamiętałem na 100%, dlatego też jeszcze na was nie spojrzałem, bo ja w mojej głowie byłem przekonany 100%, że no dobra, easy, podnoszę po prostu. Ale też jakby to było w naszym interesie, żeby w miarę się zgłaszać i że ci, co będą na końcu, to mają utrudnione. Więc ja na przykład wiedziałam, że chcę w połowie mniej więcej iść, bo po pierwsze będę miała większy wybór kamieni, no i też jakby pamięć mi nie zawiedzie. A tutaj też były osoby, które przez cały ten się nie zgłosiły, więc finalnie na nie przyszła po prostu kolej. Ale wiecie co, Karol się na przykład zgłaszał, bo on stał koło mnie. Tak, Karol się zgłaszał no to nie od widziałam, 9, to 10 zwracam zgłaszał honor, się, to podnosił przepraszam. rękę, ale był z tyłu. To przepraszam. I pamiętam, co chciałem powiedzieć. To, że podniosłeś taki, co był powtórką, to było lepsze, że podniosłeś taki, co był zły. Suzan, co o tym myślisz? No nie wiem, no ja uważam, że
akurat w tym drugim zadaniu to jakiś kabaret się wydarzył rzeczywiście. Jakby z tą kasą podeszłam do Paszy zapytać się, czy rzeczywiście nie był uważny i nie wiedział, bo on podniósł mój kamień. Co się na grę nie patrzyłaś? No kurde, akurat w tym momencie. Tak, Zapytałam no patrzcie, się Paszy, dlaczego tak było i mi powiedział, że wszyscy mu pokazywali, że nie wiedzą i 2 osoby pokazywały, że tak, żeby podnosił. I powiedział, jakie to są 2 osoby i to była... Ja pokazałem, że tak. Tak, Bo to ja był po całym Wojtek, kamieniu, Wojowgląd. jaki podniosłem jako pierwszy swój kamień, to szczerze mówiąc, ja się skupiłem na tym, żeby podpowiadać ludziom, jakie są odpowiedzi na słowa, a nie patrzeć na kamienie, nie? Ale jedynie tak myślę, że się tak nie angażowałem, bo zobaczyłem też, że wszyscy mogą to pokazywać, runy czy tak, czy nie, to po co do siebie dodawać? Słuchajcie, no ja byłam dzisiaj jedyną osobą, która podniosła złotamień generalnie, bo ja byłam święcie przekonana, że ten znak mniejszości, który był pokazany na tablicy, że jakby on też jest brany pod uwagę. No ale to ja też się zgodzę, bo ja też podpowiadałem, bo ja byłem Bo ja przekonany. też się właśnie na was spojrzałam, bo wiedziałam, że Bo my zapamiętaliśmy mieliśmy 4 ostatnie te 3 ostatnie symbole. Ja i miałem po 4 prostu- 3. Akurat ten znak był runą, ale nie liczyły się te runy, które są na tablicy, tylko te, które były na suficie. No właśnie i ja tego w ogóle nie skumałam i dlatego jak w ogóle weszliśmy na ten ogródek, jak ja zobaczyłam tą runę, to wiedziałam, że jak tam wejdę, to na pewno wybiorę ją, bo jestem jej pewna, bo widziałam ją na tablicy. Próba rycerska, co o tym sądzicie? Macie ostatnią minutę. Czy coś Słaba z tego? gra po prostu była wybrana. Słaba gra? My byliśmy super, tylko gra nie fajna. Zaraz tu po tych kopistów zadzwonię, jak wam dupy skopią. Ja myślę, że były osoby, które bez utrudnień ledwo co sobie radziły i też popełniły mega dużo błędów, więc domyślam się, że oczy są zwrócone na mnie, bo ja zrobiłem 2 i tak wyglądała sytuacja, no ale... A ty masz kogoś jakby na myśli? No wiem, że na przykład Graf też zrobił 2, nie? Tylko 2 i jakby, żeby się zmieścić w tej pierwszej 5, a nie dokładnie, co nie? No ale to ja to tłumaczyłem, Ale Graf że był dlatego, pierwszej że wszyscy piątce? coś Chyba nie. Byłem trzeci, tak. Trzeci byłeś. Dlatego byłem w pokoju sabotażysty. Ale trzeci to takie, A wiecie, takie Trips był naciągane te drugi, trzecie. nie? Trips nie był sabotażysty. Nie, bo ja dostałem inną moc. Trzecie dobre, ale takie wiesz, trzecie nie ma co być dumnym z tego trzeciego, nie? I to właśnie były ostatnie słowa. Czas się skończył, obrady zakończone. No kurczę, muszę przyznać, na waszym miejscu, słuchając tych obrad, sam nie wiedziałbym, co zrobić. Ale to nie mój problem. Zapraszam na głosowanie. No, dzisiaj było intensywnie na obradach, więc u mnie głos z wczoraj zostaje dzisiaj na pewno. Po prostu chyba pójdę za tłumem i zagłosuję na... Muszę się zagłosować na Way of Blood, żeby nie odpadł Trips. Głosuję na Karolinę. Trochę dlatego, że pierwszego dnia szpąciła. Bardzo cię lubię, Karol, bo wydaje mi się, że jesteś mega spoko, ale to wszystko jest od wczoraj bardzo podejrzane i albo jesteś błaznem, albo sabotażystą. Ponieważ jestem konsekwentna, powody to co wczoraj plus te co doszły dziś. Podszedłeś do mnie 2 godziny temu, powiedziałeś, że ten program źle na ciebie działa, się stresujesz, daje ci bilet do domu w jedną stronę, to się cię po prostu martwi. To tyle. Bardzo mocno się dzisiaj tłumaczył na obradach, tak jakby bardzo nie chciał, żeby ludzie go podejrzewali. Strasznie dużo osób zaczęło do mnie podchodzić i mówić mi, że on coś kręci. I też jakiś taki dziwny vibe mam po prostu od tej osoby. Tak się dogadałem z Tripsem, mam nadzieję, że mnie nie oszuka. Ale jajca. Ale to nie koniec, ponieważ mam dzisiaj moc. W tej mocy chciałbym zablokować głos Karoliny. Och, moi drodzy, zażarty ten pojedynek, zażarty. Ale zapomnieliśmy o jednej rzeczy, bo ja tu mam wszystko policzone, a się muszę dowiedzieć jeszcze czegoś innego. Mawka. Czy masz przy sobie swój papirus? Of course. Wyciągnij go proszę i przeczytaj wyraźnie na głos, co zdążyłaś przez tą dobę ustalić. Tutaj dużo się działo. Czy jakieś mi nie wypadną te błyszczyki. To ci się w torebce zmieściło? Też się dziwię. Wow. Karton mleka ostatnio w tym niosłam. A to damskie torebki nie mają portalu w środku? Że tam Trochę tak jest. Wilk. Wilk, tak? Jeleń. Tiger. Z pamięci? Dzik.
No Róża Wiatru, ale to był kompas taki, no. Leć dalej. Lew, teraz schował swoje ale lew, nie? Sowa. Piękne drzewo. Toporki, strzała, w sensie łuk. No i tu w sumie koń, ale trochę jednorożec. A ty? A ty? Róża, milordzie. Zgadza się! Zostajesz w programie. Cieszy mnie to niezmiernie. Natomiast no, mamy głosy tutaj, kochani, i musimy przejść do werdyktu. Pierwszą osobą, która opuszcza program Sabotażysta, 5. edycja, z potężną ilością głosów, jest... Way of Blonde. Możesz się pożegnać z wszystkimi. Jedziesz do domu. Pytanie, z kim się żegnać, a z kim nie? No, to już tobie Nie, no żartuję. Ja się super bawiłam i naprawdę to była ekstra przygoda. Szkoda, że tak krótko, trochę nie rozumiem, ale potraktuję to jako komplement. Trzymaj się. Jedź ostrożnie. Ej, jak coś, to ja do ciebie personalnie kompletnie nic nie mam, więc... W bonusowych odcinkach programu Sabotażysta będziecie mogli zobaczyć bardzo ciekawe sceny. Udziałem też uczestników odpadających, którzy będą dowiadywali się o wszelkiego rodzaju różnych ciekawostkach. Trzymaj się, papa! Jedno już jest puste miejsce. Trzeba byłoby chyba kolejne zwolnić, co? Kolejną osobą, która opuści program Sabotażysta, 5. edycja, jest... Graf. Ale jajca ty. Lub Trips. Remis? Mamy remis. Uczestnicy staną teraz przed ciężkim wyborem. Zwłaszcza ci, którzy są w sojuszu zarówno z Tripsem, jak i z Grafem. Kto z tej dwójki pożegna się z programem i na kogo będą głosowali uczestnicy? Zobaczymy. Za chwilę będę was wywoływał na boczek. Szybki voting, szybkie głosowanko między dwoma panami. Wczoraj się podtrzymuję swoje, Żołej i Tripsa. No, ja tak samo. Trips myśli, że ludzie będą na niego głosowali, że mówi, że na twarz i tak dalej. Ja też nie. Zapraszam od lewej po kolei. Nawcia, lecisz pierwsza. Ja pierwsza. I ja powiedziałam ci, że na ciebie nie będę głosować. Nieważne, czy jesteś sabo, czy nie. Ty masz zaufanie u mnie, niezależnie jaką masz rolę. Dokładnie tak samo. Wydaje mi się, że chciałeś mnie namówić tutaj. Nie, ja po prostu badam teren. Nie brzmi to tak, stary. Drugą osobą, która opuszcza program Sabotażysta, 5. edycja, jest... Graf. Trips, zostajesz. Masz to dla mnie Żegnaj się i uciekaj. Twój czas dobiegł końca. Chciałem tylko powiedzieć, że z tego programu wyciągnąłem wiele fenomenalnych przyjaźni i poduszkę z logiem Sabotażysty biorę do domu. Niech ci służy. Musimy się kiedyś spotkać i pomaszerować razem. Ej, Graf! Chodź jeszcze zróbmy krok. Ej, robiliście to dzisiaj, nie? To było zajebiste. 3, 4. Uwaga, patrzcie na to. Brawa! Ostatni wspólny spacer. Mamy już dzisiejszy werdykt. Jest to już za nami. Chciałbym tylko rzec, że życzę wam spokojnych snów. Naładujcie energię. Jutro ciąg dalszy zmagań, batalii, poszukiwania odpowiedzi na pytanie, kto z was jest sabotażystą. Emocje jeszcze długo będą towarzyszyły uczestnikom. Dzień się zakończył, więc mogą odpocząć, prawda? Na pewno tak myślą, bo nie spodziewają się, co wydarzy się dzisiejszej nocy. Karola poruszyła temat tego, że powiedziałem, że na nią jest blok ludzi głosujących. I ja to poruszyłem po fakcie, jak były te pergaminy rozniesione, że tak się wyrażę. Ale również rozmawiałem na ten temat z Marcelem. Marcel powiedział Karoli i przypuszczam, że Marcel głosował na mnie. Absolutnie nie jestem na niego zły. No i niestety nie będę mógł doświadczyć maszerowania razem z
Wojtkiem Golą już. Jestem w szoku totalnie, w sensie, że usłyszałam od Reziego, że to była potężna ilość głosów. Nie odnajdywałam się w tym, a skupiałam się na tym, żeby po prostu robić wszystko jak najlepiej, zdobywać jak najwięcej punktów. Może to po prostu była zła strategia. Trochę mi smutno, bo się fajnie bawiłam. Nie wiem też, czy mogę komuś oddać moje monetki. Obecnie nic nie wiem. Wiem tylko o pakowaniu, że trzeba wkładać koszulki i wkładać do torby, więc zaraz to zrobię. No i pożegnaliśmy pierwszych uczestników w programie. A wy, drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, czy myślicie, że uczestnicy poprawnie wytypowali sabotażystów. Jestem ciekaw, co o tym sądzicie. Ale mam humory. Let's go. Ale mam humory. Karol jest człowiek, Karol teraz nie zaśnie. Karol do rana już zaczyna imprezkę teraz. Ja w ogóle tak już oglądam to na YouTubie i ja się w tym odcinku stałem vilanem. Myślisz? Tak myślę, no. Ale To jest powiem jeszcze jedna rzecz, to jest nas 4 ogólnie, nie? A zostało 10 osób. No wiem właśnie. Jedna osoba i jakby rozdajemy piątki. Tego mówię, że... Co się stało ze mną w ogóle, nie? Nasz sojusz został przetasowany, tak jakby Ula była na początku, dziewczyny z drugiej strony, coś tam, więc ja stałem obok Karola i Wojtka. I ja wiedziałem, że jest bardzo dużo głosów w kierunku Karola. I ja mówię szczerze Karolowi, albo ja, albo ty dzisiaj wylecimy. A on mówi tak do mnie, ja nawet nie chcę na ciebie głosować, tylko no, ja chcę głosować na Karolinę. I ja mówię Karolowi wtedy, ale Karol, wiesz, że ja mam blokadę głosu. No i ta blokada głosu, zablokowałbym jego głos, wtedy nie zagłosował na mnie i na Karolinę, a on czuł się zagrożony. Patrzyliśmy sobie w oczy i naprawdę obiecaliśmy sobie, że nie zagłosujemy na siebie i ja powiedziałem, że zablokuję głos Karoliny. No i tak zrobiłem. Dołączyłem do komitywy z Tripsem głównie ze względu na to, że miał kartę przetargową, a właściwie zblokowanie głosu. Ja przyznam szczerze, że może nie do końca było to rozsądne, bo okazało się finalnie, że przekonałem resztę uczestników swoją wypowiedzią, że lepiej na mnie nie głosować. Ale mimo wszystko w tamtym momencie czułem mega presję i czułem, że Carolina Way of Blonde naprawdę szykuje na mnie mocne działa i że będę miał problemy. Ja się zastanawiam teraz cały czas, jak ten Tribis urobił kobietę. Wszystkie na niego głosowały, żeby został w programie. Ja nie To się wiem. nazywa Motion. Teraz się tak mówi. Motion. Motion? On jest taki ciepły, trochę taki doralny przyłóż, on się Ale trochę wciela. prawdziwy mężczyzna powinien być moim zdaniem trochę kobiecy. Właśnie prawdziwa męskość wynika, kobiety najbardziej lubią, jaki masz ten pierwiastek kobiecy. Przyznam szczerze, że bardziej spodziewałem się, że Trips i Karol będą rywalizować o to, kto odpadnie poza Way of Blonde. No ja powiedziałem już, że tutaj Trips jest, może się mylę, ale uważam, że jest świetnym aktorem. Uważam też, że mega urobił dziewczyny, zagrał na emocjach. Zrobił to idealnie, że on już się żegna, on jest taki biedny, on już się z tym pogodził. I dziewczyny takie o. No i jednak te głosy zmieniły. No on tyle razy mi podpadł, słuchajcie, no to jest niezliczona ilość. On cały czas mi podpada, no i będę go obserwował teraz, nie? Jakby czyścimy teraz konto, obserwujemy od kolejnych dni, zobaczymy, co się będzie działo. Gdzieś tam spodziewałam się, że będzie taka sytuacja, jaka była między Grafem a Tripsem, więc stwierdziłam po prostu, że tym głosem na Karolinę uratuję po prostu Tripsa. Powiedz mi szczerze, jak was Trips urobił? On ma trochę, słuchaj, on ma Wiesz trochę co? pierwiastka kobiecości w sobie, Ja czy nie? powiem, aha, Taki- co uważa- to Ja jest? jeszcze zapytam w ten sposób. Czy uważasz, że prawdziwy mężczyzna powinien mieć w sobie pierwiastek kobiecości? A czy prawdziwy mężczyzna powinien mieć ponad 40 bicków? I don't know. Mam bardzo duży problem z tym, że musiałam zagłosować na Grafa, ale no musiałam to zrobić, ponieważ nie zagłosuję na Tripsa i powiedziałam, że nie będę chorągiewą w tym programie i skoro od samego początku, od pierwszego dnia mam bardzo duże zaufanie i do Tripsa, i do Uli, i do Oliwki, nie zmienię tego i nie zagłosuję na nich ani razu. Złamie ci serce jeszcze bardziej, ponieważ... Gracias. I to jest najgorsze, że ja na niego zagłosowałam i ja nie chcę ogólnie tych monet. Mogę przekazać je na cele charytatywne? Ty będziesz znowu milczał? Od osoby, która odpadła. Dla mnie. Another one, thank you. Od jednej osoby, która odpadła. O, dziękuję bardzo.
Uczestnicy udali się do swoich komnat, wyczerpani emocjami po całym dniu pełnym prób, napięcia i niepewności. Lecz tej nocy nie wszyscy spali. Gdy komnaty pogrążone były w ciszy, a uczestnicy byli w głębokim śnie, sabotażyści wstrząsnęli całym zamkiem. Ej, ogólnie widzowie, która jest godzina? Jest 5 w nocy i co? Jest tutaj siekiera. To nie mega dziwne, bo nie ma ani żadnego operatora. A możemy zawołać me fashion? Czy ona coś wie, o co chodzi? Dlaczego to jest jakby zbite? Rezi, ja wiem, że ty lubisz szalone rzeczy, ale... W tej chwili na stronie sabotażysta.com możecie sami wytypować sabotażystów oraz błazna, a gdy to zrobicie, zobaczycie jak typują inni. Do tego znajdziecie też tam dziennik sabotażysty. Jeśli uda się wam rozwiązać zagadki, dostaniecie dostęp do dodatkowego kontentu. Wbijajcie na sabotażysta.com.